Vlora, czyli jeden z najważniejszych kurortów Albanii. Miejsce, gdzie spotykają się dwa morza, Morze Jońskie i Morze Adriatyckie. I jeśli chodzi o nas, to gdybyśmy mieli spędzać wakacje w kurorcie w Albanii, to zdecydowanie wybralibyśmy Vlorę. Saranda jest dla nas zbyt tłoczna, Durrës po prostu brzydkie, ale to jest oczywiście nasze zdanie. Najbardziej lubimy Vlorę i wracamy tutaj bardzo często. W zasadzie przy każdym pobycie w Albanii staramy się zahaczyć o Vlorę, bo ma ona dla nas taki właśnie specyficzny klimat, który jest trochę kurortowy, a równocześnie pozwala znaleźć ciszę, spokój i miejsce do odpoczynku. A przy okazji dookoła jest naprawdę mnóstwo rzeczy, które możecie robić, żeby zaplanować sobie aktywny wypoczynek, a nie tylko leżeć na plaży. W tym odcinku pokażemy Wam, co można robić jeszcze we Vlorze i w okolicach Vlory. Odcinek z Vlory już był, więc jeśli chcecie trochę informacji historycznych oraz o takich najważniejszych miejscach tutaj, no to zobaczcie sobie do tego odcinka, bo tutaj niewiele pod tym względem się zmieniło. Może za wyjątkiem jednej restauracji z widokiem na Vlorę, w której pogorszyło się jedzenie, ale widoki i kawę nadal mają tak samo dobrą. Natomiast co jeszcze robić we Vlorze? Zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Plusem Vlory jest to, że w zależności czy preferujecie plaże piaszczyste czy kamieniste, no to możecie sobie wybrać taką, jaka będzie Wam najbardziej pasować. Jeśli jesteście zainteresowani plażami kamienistymi i już taką właśnie bardziej lazurową wodą, no to musicie się kierować na południe. I pod koniec Vlory już właśnie zaczynają się skałki, kamieniste plaże i ten lazur, błękit wody, gdzie jest przepięknie. Tutaj już zaczyna się Morze Jońskie. Biorąc pod uwagę to, że mamy połowę czerwca, to spodziewałabym się, że będzie tutaj więcej ludzi, a jest naprawdę luźno i to widać zarówno po tym, jak wczoraj siedzieliśmy przy Lungomare wieczorem w pubie i dzisiaj jak się przechadzaliśmy wzdłuż plaży, to naprawdę jest bardzo dużo wolnej przestrzeni. No pewnie w sezonie aż tak nie będzie, ale naprawdę połowa czerwca to jest naprawdę super czas na odpoczynek. Tak samo jak na przykład połowa września, kiedy jest jeszcze super ciepło, a jednak nie ma tłumów. Przy okazji odświeżania filmu o Vlorze odświeżamy także Oricum, a przyjechaliśmy tutaj, bo byliśmy tutaj przejazdem 2 tygodnie temu i w tej części kurortowej byliśmy po prostu w szoku, jak Oricum się zmieniło przez ostatnie 2-3 lata. Do tego stopnia, że Michał, który naprawdę ma świetną orientację w terenie, nie to co ja, nie był w stanie powiedzieć, w którym to dokładnie było miejscu i sprawdzaliśmy ujęcia z drona sprzed 2 chyba albo lat, 2 albo 3 lata i słuchajcie, to jest naprawdę kompletnie inne miejsce. Ale z sentymentu przyjechaliśmy też tutaj na taką plażę małą, blisko bazy wojskowej już przy Półwyspie Karaburu, bo w tamtym czasie jedliśmy tutaj pyszną zupę rybną. No i z sentymentu uznaliśmy, dobra, to przyjedziemy tutaj na zupę rybną i na szczęście tutaj się to nie zmieniło. Ja już spróbowałam, zupa jest nadal pyszna, plaża jest nadal bardzo kameralna, ta część została taka jak jest. I co, no polecamy to miejsce. Restauracja nazywa się Genti, to jest typowa restauracja z owocami morza, jak to przy plaży. Zupa kosztuje 500 leków. Co to jest za miejsce? Zobaczcie, jakieś kury pieją, no super! Niedaleko Oricum trafiliśmy do niezwykłego miejsca. I to jest miejsce, które zostało nam polecone przez naszą subskrybentkę i za to bardzo, bardzo dziękujemy. I to jest super, że Wy też możecie nam polecić miejsca, nie tylko my Wam pokazujemy, ale Wy także możecie pokazać coś nam. Więc to jest super miłe. I miejsce nas kompletnie oczarowało. To jest winiarnia i ferma Dukat, która powstała w 1993 roku, więc już od ponad 30 lat produkują wina. I widać, że jest to miejsce, które jest prowadzone z sercem. Spotkaliśmy właściciela, który pracował akurat przy drzewach oliwnych, więc to nie jest biznes, w którym właściciel tylko siedzi i liczy kasę, tylko miejsce, w którym właściciel też pracuje. Natomiast żona jego pracuje w kuchni, jest szefową kuchni tutaj i przygotowuje pyszne rzeczy.
Więc opcji na odwiedzenie tego miejsca jest kilka. Możecie przyjechać tylko na degustację win, możecie przyjechać tutaj na obiad, kolację, bądź śniadanie też, bo śniadanie też są w ofercie, albo możecie przyjechać tutaj i zostać na noc, bo są też pokoje do wynajęcia. I jest dzisiaj bardzo, bardzo gorąco, więc siedzimy tutaj w klimatyzowanym pomieszczeniu, ale i tak słychać cykady, bo tu wszędzie dookoła są drzewa i one tam siedzą w tych drzewach i cykają i to jest właśnie taki śródziemnomorski klimat, który jest absolutnie fantastyczny. Zamówiliśmy sobie talerz takich przystawek śródziemnomorskich, bo jest naprawdę za gorąco, żeby cokolwiek zjeść. No a do degustacji wina coś pasowałoby jednak przegryźć. Więc mamy tutaj właśnie jakieś różne szyneczki, sery, dżemy figowy, pesto z oliwek. Mamy też oliwki, które są tutaj zbierane z sadu. Co my tutaj mamy w kieliszkach? Mamy wino białe, mamy wino różowe. Jeśli chodzi o produkcję win, to miejsce produkuje rocznie między 22 a 25 tysięcy butelek, więc to nie jest wcale taka maleńka winiarnia, tylko już całkiem też nieźle prosperujący biznes. Więc zaraz spróbujemy, co to za winka i jak smakują. I będzie coś, co będzie jednym wielkim eksperymentem. Dlatego, bo w tym miejscu mają też drzewa granatowe i produkują likier granatowy, produkują jakieś właśnie rzeczy z granatów. I ja zaryzykowałam i zamówiłam raki granatową. W sensie nie granatową koloru, bo ona jest biała, ale raki z granata. Ja w ogóle nie jestem absolutnie amatorką mocnych alkoholi. Raki ostatni raz piłam chyba z 3 lata temu, też tutaj w Albanii spróbowałam i tylko troszeczkę i tak mnie potrzepało, że od tego czasu nie piłam raki, więc zobaczymy, czy raki z granata cokolwiek zmienia. Dobra, próbujemy winko białe. Spoko. To jest takie wino, bym powiedziała, stołowe. No, szału może jakiegoś takiego wielkiego nie ma, jeśli chodzi jakby o samo wino. Natomiast jest bardzo okej. Myślę, do takiego właśnie obiadu albo do kolacji. Spoko. Dość ciemne jak na różowe. Powiem wam szczerze, że ja zawsze piję tylko białe wina. A tutaj różowe mi bardziej smakuje niż białe, bo to białe jest takie, no tak jak powiedziałam, stołowe, jakby bez szału, natomiast to różowe jest naprawdę bardzo dobre. Więc może też trochę teraz te winiarnie obalają już mit, że Albańczycy nie potrafią wina. Myślę, że uczą się i są w tym coraz lepsi. Jeszcze kilka słów chyba trzeba powiedzieć tutaj o jedzeniu, bo wszystko, co dostaliśmy tutaj na talerzu, było absolutnie przepyszne, a oliwki to są jedne z najlepszych oliwek, jakie jadłam w życiu. Tak jak powiedziałam, białe wino, może fanką tutaj nie jestem, ale jedzenie, no powiem wam, wywala z kapci. Zwłaszcza, że na przykład taki serek, to jest serek, który jest właśnie robiony tutaj. To jest ser z tej farmy. Dżemiki figowy, cytrusowy, a pesto bazyliowe, nie bazyliowe, oliwkowe, pesto oliwkowe, no to tutaj też wymiata. Naprawdę, wędliny też były bardzo dobre. Też wędliny chyba są włoskie, nie jestem pewna, ale jedzonko jest prima sort. Słuchajcie, ja nie jestem wielką fanką raki, ale postanowiłam się poświęcić. Chociaż nie wiem jeszcze, czy to będzie poświęcenie, ale znając smak raki, zakładam, że może być. I postanowiłam spróbować raki z granatów. Zobaczymy. W ogóle porcje tutaj raki są takie konkretne. Ja się zastanawiałam, czy to wodę przynieśli w tych szklankach, czy raki, ale to raki. Więc spróbujmy. Pamiętajcie, że raki nie pije się w szotach tak jak polską wódkę na raz, tylko się ją sączy. To już się zdążyłam nauczyć, mimo że nie piję raki. Nie wącham, bo to się źle skończy. Dobra, raz skończy śmierć. To jest ciągle raki. Musimy to nagrać jeszcze raz. Z raki przygoda nie skończyła się najlepiej, ale mamy tutaj jeszcze do degustacji 2 rzeczy. Żeby było jasne, ja nie wypiłam tego wszystkiego, co tu jest. Tutaj jest na dowód moje wino, którego faktycznie tylko spróbowałam, żeby nie wyszło, że tutaj jestem alkoholiczką i promuję spożywanie alkoholu, bo pamiętajcie, że alkohol nie jest zdrowy w każdych ilościach. Ale mamy na spróbowanie jeszcze 2 likiery.
jeden likier z granata i drugi likier mandarynkowy. Już czuć, że pachnie obłędnie. Myślę, że tutaj jest jakiś dodatek takich goździków chyba. Jak w Geocastrze byliśmy, to tam też na dzień dobry dostawaliśmy taki appetizer właśnie z goździkami. No pachnie pięknie. Pyszny. No pychotka. O rany, to jest wow. To jest najlepsze, co tu piłam. Zajebiste to jest. No pychotka, no to jest super. Dziewczyny, myślę, że takie no to jest to. I mamy drugi, przepiję sobie wodą. Mandarynkowy. Zobaczymy, jaki jest mandarynkowy. Pachnie też pięknie. Taki naprawdę cytrusowy, fajny, orzeźwiający zapach. Może nawet powinnam chyba cytrusowego spróbować wcześniej, ale super. Kwaśny troszeczkę, taki faktycznie cytrusowy, ale też przepyszny, więc jeśli chodzi o likiery tutaj, wiem, że to jest winiarnia, ale likiery są najlepsze, przepyszne. Kolor z Olikum jest naprawdę fajnie zrobiony i jeśli chodzi o cenę takich łóżek, bo to w zasadzie nie są takie zwykłe leżaki, tylko właśnie takie fajne łóżka, to para z parasolem kosztuje 10 euro za dzień, a jeśli chodzi o takie już bardziej wypasione leżysko, można powiedzieć, no to jest 20 euro za cały dzień. Ceny w restauracji też są spoko. My tutaj piliśmy w zasadzie tylko espresso tonik i kolę i zapłaciliśmy 350 leków, 3,5 euro. Spoko. Mieszkańcy Vlory potrafią godzinami siedzieć przy Lungomare w kawiarniach, przy promenadzie i po prostu patrzeć w morze. I tak szczerze powiedziawszy, to ja im się nie dziwię, bo niezależnie od pory dnia, czy to jest rano, czy to jest wieczór, to tu jest tak przyjemnie, że po prostu właśnie można sobie siedzieć i patrzeć. A w godzinach wieczornych, kiedy ludzie schodzą już z plaży, po zachodzie słońca, to tutaj przy Lungomare, przy promenadzie jest prawdziwy przegląd mody. Słuchajcie, ludzie chodzą w te i we w te, w te i we w te. No i po prostu tu są, spacerują, są. A zachody słońca tutaj zawsze są magiczne. My zazwyczaj jak jesteśmy we Vlorze, to wieczorkiem przechodzimy sobie do baru Coral, gdzie przychodzimy tutaj dlatego, bo mają sziszę, a lubimy sobie czasem zapalić sziszkę. W domu nam się nie chce rozpalać, za dużo roboty z tym jest, a tutaj właśnie w takich okolicznościach przyrody możemy sobie właśnie trochę wychillować. Nie jest to może najtańsza przyjemność, bo szisza kosztuje 20 euro, więc no nie jest to tanie, ale raz na jakiś czas na wakacjach można sobie pozwolić. Jeśli chodzi o ceny, to sok z wyciskanych owoców kosztuje 500 leków, lampka wina 350, piwko 300 leków, mała korcza, no a drinki no to około 7-8 euro, 700-800 leków. We Vlorze mamy polecajki nie tylko zajdziane jak bani, ale oczywiście polecamy doskonałe jedzenie za fajne pieniądze owoców morza, ale są też inne restauracje. Oczywiście trzeba odejść troszeczkę od Lungomare, żeby to było rozsądnie cenowo. No i właśnie taką jest restauracja prowadzenia Ingu. Jedną ulicę od Lungomare, Lokos, nawet w świetną restaurację. Można tutaj zjeść tradycyjne jedzenie albańskie, można zjeść włoską pastę, można zjeść pizzę. Mamy salki, mamy ravioli, tak? Na przykład gacia na ravioli, wzięliśmy caprese, sałatkę i takiego grillowanego pierś z kurczaka z frytkami. O matko, ale się nie spodziewałem, że ona będzie to tak zajmyślne. No nie wystarczająco, to jest grillowane mięso. Jest naprawdę dobre. Naprawdę przystępne cenowo. Dobra, jedzonko było naprawdę pyszne, choć taka narzekała, że troszkę to ravioli było za słone. W ogóle ravioli z truflami w środku, do tego krewetki z sosi. Naprawdę pyszne. Z tym soleniem też bym nie przesadzał, dlatego że w domu bardzo używamy mało soli, więc tutaj dużo potraw nam się wydaje słony, bo dużo jest soli. Ale jakby w tych południowych krajach jeszcze soli większa jest
dobre dla organizmu, bo zatrzymuje wodę w organizmie, więc w takich upałach to nie jest takie złe. I tak, rachunek wyszedł 2020 leków za sałatkę, za mojego szkileta z kwiatkami, ravioli i wody mineralnej. Więc 20 euro, 50 zł za solidny obiad, naprawdę dobry. Ja myślę, że restauracja jest godna polecenia, więc jak będziecie w Vlorze, nie będziecie chcieli owoców morzowych, to możecie się które tutaj naprawdę się z tym zgadzam. Jeśli będziecie we Vlorze, warto odwiedzić położony jakieś 13 km od Vlory klasztor na wyspie Zvernec. Wyspa Zvernec jest małą wyspą, praktycznie w całości porośnięta jest sosnami i nie jest zamieszkała. Oprócz klasztoru nie ma tutaj w zasadzie żadnych zabudowań, a klasztor wybudowany w stylu bizantyjskim powstał tutaj już w XIII wieku, kiedy jeszcze o wiosce Zvernec nawet nikt nie słyszał. Podlegał on wtedy miejscowości Narta, gdzie był ośrodek właśnie takiej prawosławnej religii i już od wczesnych wieków jego powstania było to miejsce pielgrzymkowe. Zwłaszcza bardzo dużo pielgrzymów jest tutaj 15 sierpnia w uroczystość zaśnięcia Matki Boskiej. Właśnie temu jest poświęcony ten klasztor, stąd pielgrzymki akurat właśnie w tym dniu. Do klasztoru prowadzi drewniany pomost i niektórzy mówią, że w tym jest jakiś rodzaj symboliki i mistycyzmu, że właśnie przechodzisz jakby do innego świata, do świata duchowego, mistycznego. Zakonnicy, mnisi mieszkali tutaj w zasadzie od początku wybudowania klasztoru aż do 1967 roku, kiedy to właśnie w czasach komuny religia została zakazana. Jeśli oglądaliście inne nasze filmy, no to już nieraz o tym mówiłam. Wtedy to Bogiem był Enver Hoxha, a partia była religią, więc nie można było praktykować żadnej innej religii i mnisi zostali stąd wypędzeni, a klasztor odzyskał swoje sakralne funkcje dopiero po upadku komunizmu. Jeśli będziecie w środku, to zwróćcie uwagę też na pozostałości fresk. No i oczywiście ikonostas, który jest właśnie taki charakterystyczny dla tych prawosławnych świątyń. W ostatnich tygodniach Laguna Narta i Albania pojawiła się na ustach praktycznie całego świata. Jest to związane ze sporem dotyczącym inwestycji turystycznych, planowanych inwestycji turystycznych właśnie w tym regionie. Albańczycy w końcu się obudzili i uznali, że trzeba wyjść na ulicę i protestować przeciwko temu, co tutaj się dzieje, czyli sprzedawaniu ich kraju, inwestycji, które nie służą tak naprawdę równomiernemu rozwojowi kraju, rozwojowi turystyki w takim rozumieniu eko-balansu, a jedynie rozwijaniu i nabijaniu kieszeni bogatym korporacjom i ludziom, którzy mają naprawdę ogrom pieniędzy. W ostatnim czasie zostało zmienione prawo, które mówi, że można w takich ekologicznie strategicznych obszarach planować inwestycje tylko takie, które mają 5 gwiazdek. Jest to jakiś absurd, no bo nie można wybudować sobie tutaj domu, a 5-gwiazdkowy resort tak. I właśnie na tym terenie, na terenie Laguny Narta planowana jest bardzo duża inwestycja, właśnie tutaj i na wyspie Sazan, którą też pokazywaliśmy już Wam we wcześniejszych naszych filmach i też już 2 lata temu mówiliśmy, że ma tam powstać resort i jeśli chodzi o inwestorów, to jest to zięć i córka aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Mango Mussolini. Nie mogę mówić tutaj nazwiskami, dlatego bo YouTube nam to zaraz zablokuje i zetnie algorytmy, więc ten film się już nikomu nie pokaże. Przerabialiśmy to przy okazji poprzedniego filmu. I Albańczycy mówią: hej Iwanka, to nie ty odkryłaś tą wyspę, bo ona w wywiadach mówi: przyjechałam tutaj, zobaczyłam te wspaniałe tereny i się zakochałam, odkryłam to miejsce. Unbelievable, beautiful 1,400 hectare private island in the middle of the Mediterranean. We were on a friend's boat and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it. We swam to the islands, we went on a hike, barefoot all the way up to the top, and we were just captivated. And it stayed with us ever since. Nie, Iwanka nie jest Kolumbem, ona nie odkryła tego miejsca. To miejsce tutaj było, służyło Albańczykom i służyło naturze, przede wszystkim naturze. Mieszkają tutaj flamingi, foki, żółwie, pelikany. Naprawdę ta bioróżnorodność jest tutaj niesamowita i Albańczycy protestują, żeby tak mogło zostać. Protestują także przeciwko praniu brudnych pieniędzy w tym kraju, przeciwko korupcji i rządowi, który nie bierze pod uwagę potrzeb zwykłego obywatela.
Las Vernets to właśnie o taką naturę i o taką Albanię walczą dzisiaj Albańczycy. Szum fal, odpoczywające krowy, widok na wyspę Sazan, na półwysep Karaburum i cykady, które właśnie w tych sosnach dają taki koncert, że naprawdę nie potrzeba nic więcej. Niedaleko z Vernecu i niedaleko Narty, laguny Narty i w sumie niedaleko od Vlory, bo to wcale 10 km od Vlory, czy 15. W każdym razie niedaleko. Pośród niewielkich wzgórz i gajów oliwnych znajdujemy kantynę Balaj. W ogóle miejsce, do którego ciężko trafić. Nie ma ani pół drogowskazu. Do niego prowadzi wąziutka dróżka prowadząca od głównej drogi SH8 i właściwie za pierwszym razem przejechałem koło niej, nawet jej nie zauważyłem. Dopiero po chwili trafiliśmy. Miejsce jest o tyle ciekawe, że poza tym, że jest to winiarnia, no i oczywiście kantyna, czyli będzie jedzenie. Tylko że nie ma żadnego menu. I nie wiemy nawet ile co kosztuje. Pytanie jest takie, czy jemy rybę, czy jemy mięso, czy chcemy sałatkę i czy chcemy ser. No więc ja wziąłem mięso, Kasia zamówiła rybę, przyjdzie za chwilę. Podejrzewam, że mięso to będzie jagnięcina lub baranina, bo tak coś się widziałem na innych stolikach. No do tego dostaliśmy sałatkę, serek, no i pan się tutaj pochwalił. Co prawda nie pokazuje butelki, bo butelka nie jest oryginalna, natomiast zawartość to jest oryginalna, najprawdziwszy ocet balsamiczny prosto z Modeny, który dostają w całej beczce po winie. I bardzo tutaj pan nam zachwalał, że nie kupimy tego w supermarkecie. No, w supermarkecie oliwy z Modeny to nie kupimy. No to jest to, słodkawy, słonawy, gęsty ocet. Spróbuję jeszcze tylko serek, a potem poczekamy na główne danie. Serek wygląda bardzo apetycznie. Na bank owczy. Skrzypie lekko w zębach, taki troszeczkę gumowaty. No pyszny. Sałatka, no oczywiście. Warzywa albańskie, bardzo dobre. I bardzo dobre wino. Naprawdę. Przyszły dania główne. Co prawda nie wiem jaka to jest ryba. Aż takim icjologiem nie jestem. Jeżeli ktoś z was rozpoznaje i wie jaka to ryba, to bardzo poproszę w komentarzu o informację. Natomiast ja dostałem nie baraninę, a wołowinę, więc w sumie jestem zadowolony, bo wolę. Widzę, że jest fajnie średnio smażona. No tak. To jest po prostu grillowane mięso, nie ma tutaj żadnej wielkiej filozofii, ale właśnie dzięki temu jest pyszne, no tak. Zazwyczaj mówię, najprostsza kuchnia zazwyczaj jest najsmaczniejsza. Ziemniaczek też perfektny. Kasia pewnie powie mi jak ryba smakuje, ale bo też spróbuję, więc nadal nie wiemy ile to kosztuje, więc na razie jemy na kredyt, zobaczymy jak bardzo się zadłużymy. Dobra, to szamamy. Moja ryba to był pagrus różowy i powiem wam, że naprawdę była zrobiona super. Bardzo dobre mięsko, wszystko jest naprawdę, pyszne. I najlepsze jest to, że testujemy tutaj różne wina. Było wino białe, potem było wino pomarańczowe, które tak naprawdę nie jest winem z pomarańczy, to jest Szeszezi. Szczep, który już znamy z winiarni Czobo, ale ze względu na długą, powolną fermentację właśnie nabiera takiego pomarańczowego koloru i dlatego nazywany jest winem pomarańczowym. Jeśli chodzi o wino czerwone, no to jeśli oglądacie nas dłużej, wiecie, że ja w ogóle czerwonego wina nie piję, natomiast tutaj pan mnie namówił na wino, które też jest mieszanką dwóch szczepów. Jeden tutaj jest też Szeszezi, drugi to jest Kalmet, chyba z tego co pamiętam. Tak, Kalmet i Vloš. 3 szczepy pomieszane ze sobą, troszeczkę schłodzone i to wino absolutnie skradło moje serce, mimo że jest czerwone. To jest naprawdę dobra winiarnia. Powiem wam, że już kiedyś przyznałam się do błędu, że na początku w naszych filmach, jak przyjeżdżaliśmy do Albanii, to ja wam mówiłam, że Albańczycy nie potrafią wina. Teraz myślę, że niektórzy Albańczycy bardzo dobrze potrafią wina i to jest jedna z winiarni, w której warto próbować wina.
Mamy małą wycieczkę po winiarni. Pan, który tutaj robi wina, słuchajcie, on naprawdę zna się na rzeczy. Dał nam właśnie skosztować wina, które uważa, że jest najbardziej naturalne. Winogrona rosną na wysokości 240 metrów ponad poziomem morza. To jest najwyżej z tej winiarni, no bo to jest bardzo blisko do morza. Reszta winogron to jest 70, 100, 120 metrów nad poziomem morza. Natomiast to jest rosnące najwyżej. I jest najbardziej naturalne, mineralne, takie faktycznie bardzo świeże. I z 1 hektara winorośli powstaje zaledwie 700 litrów wina, więc wiecie, hektar to jest naprawdę sporo powierzchni, 700 litrów to nie jest aż tak dużo, więc jest przy tym sporo pracy, ale no, to jest naprawdę świetne wino. Jeszcze raz, mea culpa, kiedyś powiedziałam, że Albańczycy nie potrafią wina. Przyznaję się, to był błąd. Po prostu nie znałam wtedy dobrych winiarni. Ale tylko krowa nie zmienia zdania i przyznać się do błędu to nic złego. To był mój błąd. Jeśli chodzi o rachunek, to wyszło za całość 6300 leków i w tym były przystawki, ser, sałatka, moja ryba, Michała danie, no i degustacja wina. Więc 6300 leków to jest około 286 zł, bo tyle nam z karty zeszło, tak płaciliśmy. Więc nie jest to też dużo za tego typu kolację, nie jest to też mało. Oczywiście w Albanii da się znieść taniej, ale tego typu doświadczenia, no to raczej nie znajdziecie. Niezależnie od tego, czy pojedziecie na krótką wycieczkę, czy długą, to jednym z przystanków jest jaskinia Hadżego Alego. To jest albański pirat z okolic Ulcin, który podobno tutaj właśnie chował swoje skarby. Na ten moment Ulcin jest już w Czarnogórze, ale legenda Alego nadal trwa. Półwysep Karaburum jest naprawdę piękny, a to, co jest w nim najpiękniejszego, to to, że to wybrzeże jest zupełnie dzikie. Tutaj nie ma knajp, nie ma beach barów, ale są za to bardzo klimatyczne zatoczki z lazurową wodą. I przy tym dłuższym rejsie macie właśnie możliwość eksplorowania, kąpania się w tych miejscach, bo w krótszym rejsie robicie przystanek na jednym miejscu w Karaburum i na wyspie Sazan i to jest w zasadzie wszystko. You can go even down there, it's beautiful, just be careful your head. Petarda. Dotarliśmy do Grama Bay, które miało być najlepszym punktem tej wycieczki, ale szczerze powiedziawszy dla mnie okazał się najsłabszym. Te wszystkie zatoczki, które mijaliśmy po drodze i w których mogliśmy pływać, okazały się 100 razy lepsze. Tutaj jest za dużo motorówek, za dużo ludzi i to miejsce jest za bardzo już turystyczne. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W Zatoce są 2 bary. Jedno to jest bardziej restauracja, drugi to jest bardziej bar. My zdecydowaliśmy się na bar i okazało się, że to jest strzał w dziesiątkę. Prowadzi go przesympatyczna para. Albańczyk ze swoją żoną, która pochodzi z Indonezji, z Bali. Angel, która jest absolutnie przekochana, jest fantastyczna. Gość potrafi mówić w 7 językach i powiem wam, że oni robią taką fantastyczną atmosferę tam, że jeśli chcecie zjeść, no to opcja jest jedna. Bo oni mają tylko takie fast foody. Natomiast jeśli chcecie napić się drinka albo coś zimnego, no to zdecydowanie polecamy ten drugi bar, bo są naprawdę kochani. Będąc we Vlorze, koniecznie musicie wybrać się na jakiś rejs, bo możliwości do eksplorowania tych miejsc tutaj wzdłuż wybrzeża jest naprawdę sporo. I w ostatnich latach powstało bardzo dużo firm, które oferują rejsy i praktycznie jak będziecie szli przez promenadę, to na każdym rogu będzie stał baner i ktoś, kto wam takie rejsy będzie chciał sprzedać. Jaki rejs wybrać? To oczywiście zależy. Są bardzo popularne rejsy takimi szybkimi łodziami, motorówkami, większymi stateczkami i jest też opcja takiego statku pirackiego dużego. Jeśli chodzi o te większe statki, no to one nie wpływają do jaskini, więc zobaczycie ją tak naprawdę tylko z zewnątrz. Wiem, że jest też taka opcja, że jeśli płyniecie tym dużym statkiem pirackim, to potem z Karaburum zabierają was malutkimi łódkami
do jaskini Hadji Ali, żeby wpłynąć i zobaczyć ją też od środka, więc jest to jakaś opcja. Jeśli macie małe dzieci, to myślę, że ten statek piracki będzie taką najbezpieczniejszą opcją. Natomiast jeśli dzieci są trochę starsze i chcą mieć dużo zabawy, a dorośli to już w ogóle chcą mieć fan, no to zdecydowanie polecamy Wam rejsy motorówką. Taką szybką motorówką, gdzie można poczuć wiatr we włosach i naprawdę dobrze się bawić, oprócz tego, żeby zwiedzać fajne miejsca. I tutaj też jest kilka opcji, bo różne firmy proponują różne trasy. Takie najbardziej popularne trasy to jest albo na wyspę Sazan i przy okazji właśnie też jaskinia Hadji Ali i krótkie plażowanie na Karaburum, albo dłuższa trasa, taki całodniowy rejs na drugą stronę Półwyspu Karaburum do Zatoki Grama i Dafina. My pływamy zawsze tutaj z jedną firmą. Jest to firma TripMe. I chciałam Wam zrobić takie małe porównanie dwóch rejsów, bo byliśmy już kilkakrotnie z nimi na rejsie na Sazan. To jest taki rejs, który trwa pół dnia i jest znacznie tańszy, bo kosztuje 20-25 euro za takie 4 godzinki. Wypływacie z portu we Vlorze i płyniecie na wyspę Sazan. Tam jest czas na zwiedzanie wyspy, spacer. Możecie się przespacerować po tym mieście widmo albo poplażować, pokąpać się. Jest przystanek właśnie w jaskini Hadji Ali, gdzie pirat z Ulcin przechowywał swoje skarby, ukrywał swoje skarby. I potem kolejny przystanek na Półwyspie Karaburum, ale od strony Vlory. Tam jest jedna restauracja, są leżaki, które można wypożyczyć i można sobie zrobić właśnie taki przystanek na plażowanie. Czy to jest najpiękniejsze miejsce na Karaburum? Zdecydowanie nie. Te najpiękniejsze miejsca na Półwyspie Karaburum są w tej dzikiej części, czyli po drugiej stronie półwyspu. To jest już taki rejs na cały dzień. On kosztuje między 50 a 60 euro i my właśnie skorzystaliśmy z takiego rejsu wczoraj. Jeśli chodzi o porównanie tych dwóch rejsów, to myślę sobie, że ten drugi pod kątem widokowym jest znacznie lepszy. Był też bardzo taki na spokojnie, bo w związku z tym, że płyniecie na cały dzień, to ten czas nie jest taki mocno ograniczony. W każdym miejscu, w którym się zatrzymywaliśmy, skipper mówi, tutaj macie tyle czasu, ile potrzebujecie. Jedynym ograniczeniem był czas w Zatoce Grama i tam mieliśmy 2 godziny, ale powiem Wam, że więcej. Ja uważam, że tego czasu tam naprawdę nie trzeba, bo moim zdaniem te mniejsze zatoczki są dużo bardziej klimatyczne. Tam jest to już takie turystyczne miejsce, są 2 bary. No, nie jest to jakiś taki super spot, bym powiedziała. Po drodze będą znacznie lepsze. To, co jest też w tej drugiej opcji, to jest posiłek, są kanapki, jakieś przekąski i nielimitowane napoje. Woda, soki, jakieś takie napoje gazowane i nielimitowane piwo. I tak się zastanawialiśmy z Michałem, czy to faktycznie wystarczy im tych zapasów na całą ekipę i powiem Wam, bardzo dużo jeszcze zostało, więc faktycznie jest to nielimitowane, nie musicie się jakoś ograniczać, jeśli chodzi o częstowanie się tymi napojami. Więc podsumowując, jeśli macie ograniczony budżet, to popłyńcie sobie na krótszy rejs, 4-godzinny rejs na wyspę Sazan, natomiast jeśli nie ogranicza Was budżet, macie czas, to ten rejs całodniowy moim zdaniem jest dużo bardziej przyjemny i ten rejs Wam polecam, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. W związku z tym, że jesteśmy stałymi klientami TripMe, udało nam się wynegocjować również mały rabat dla Was na hasło w drodze, w biurze, jeśli będziecie zamawiać rejsy osobiście lub na stronie internetowej. Link będziecie mieli w opisie odcinka. Po wpisaniu kodu promocyjnego w drodze macie od nas 10% rabatu.